Okres kwitnienia storczyków jest różny w zależności od gatunku i wynosi od 1 tygodnia do kilku miesięcy. Jak pielęgnować roślinę po przekwitnięciu i jak zainicjować kolejne kwitnienie? O tym powiemy w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na Dom Pełen Kwiatów. Najczęściej storczyki kwitną raz lub 2 razy w roku. Musimy w tym czasie unikać sytuacji, które mogą przyspieszyć przekwitanie. Storczyki przekwitają szybciej, gdy są ustawione przy oknie od strony południowej i narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W takich warunkach może też dojść do poparzenia liści. Storczyki powinny być uprawiane w świetle rozproszonym. Ponieważ pochodzą one z lasów tropikalnych, są wrażliwe na mróz. Dlatego zimą uważajmy podczas wietrzenia pokoi, aby nie narazić tych roślin na mroźne przeciągi. Ponadto, jeżeli ustawimy storczyki w kuchni, blisko jabłek, też możemy się spodziewać szybszego opadnięcia kwiatów. Niebezpieczne są także uszkodzenia mechaniczne, jeśli na przykład podczas przestawiania doniczki dojdzie do naderwania kwiatów lub pąków. W przypadku odmiany Phalaenopsis po przekwitnięciu możemy pozostawić pęd do samoistnego zaschnięcia. Phalaenopsisy mogą kwitnąć bez przerwy nawet kilka lat. Zaraz po przekwitnięciu pojawiają się nowe pąki, często na tych samych pędach kwiatostanowych. Jednak sam pęd nie jest wtedy tak dekoracyjny jak podczas pierwszego kwitnienia. Można więc przyciąć kwiatostan pod najniższym przekwitłym kwiatem lub powyżej drugiego, trzeciego od dołu oczka śpiącego. Różne gatunki storczyków należy odmiennie pielęgnować po kwitnieniu. Ogólna zasada mówi, żeby roślinę przesadzić, nieco mniej podlewać i trzymać w temperaturze o kilka stopni niższej. Są storczyki, które muszą przejść wyraźny okres spoczynku, podczas którego ograniczamy nawożenie i podlewanie. Ale są też takie, które należy równomiernie podlewać i nawozić cały rok. Jakie są wymagania danego gatunku, warto sprawdzić jeszcze przed kupnem rośliny. Najczęściej uprawiany w naszych domach Phalaenopsis nie ma wyraźnego okresu spoczynku, ale pojawiają się fazy, w których wolniej rośnie. Na przykład w momencie, kiedy pojawia się nowy liść sercowy, może być przerwane kwitnienie. Jeśli przez ponad rok storczyk nie kwitnie, możemy zacząć szukać ewentualnych przyczyn i próbować je kolejno eliminować. W przypadku gatunków, które wymagają okresu spoczynku, musimy o to zadbać. Jeżeli na przykład w uprawie Dendrobium nobile lub niektórych cattleyi nie będziemy przestrzegać okresu spoczynku, rośliny te nie zakwitną. Sprawdźmy, czy storczyki nie zostały zaatakowane przez choroby lub szkodniki. Osłabione rośliny również nie będą kwitły. Zwróćmy uwagę na stanowisko. Może roślina potrzebuje zmiany miejsca lub oświetlenia. Przestawienie rośliny, która nie chce kwitnąć, może ją skłonić do zainicjowania pąków. Częstym błędem w uprawie storczyków jest nadmierne podlewanie, a czasami również nadmierne nawożenie. Ratunkiem w tej sytuacji może być systematyczne przesadzanie, co roku lub co 2 lata. Roślinę przesadzamy, gdy korzenie ulegną zasoleniu, gdy pojawią się szkodniki lub gdy podłoże porosną glony. Należy stosować wyłącznie podłoża dla storczyków, które składają się m.in. z kawałków kory drzew iglastych, torfowca czy perlitu. Mimo że storczyki mają małe wymagania pokarmowe, ważne jest nawożenie. Nawożenie storczyków ma takie samo znaczenie jak prawidłowa, zrównoważona dieta w odżywianiu każdego z nas. Nie możemy przenawozić rośliny, jak również nawozić jej za mało. W sklepach dostępne są specjalne nawozy i odżywki do storczyków, które są odpowiednio zbilansowane. Należy je dokładnie dozować, zgodnie z informacjami podanymi na opakowaniach. Dostępne są nawet odżywki przeznaczone do storczyków, które właśnie przekwitły. Warto pamiętać, że nawóz jest najskuteczniej wchłaniany przez wilgotny substrat, dlatego najpierw podlewamy roślinę, a dopiero potem ją zasilamy. Nie należy się poddawać. Jeśli zapewnimy storczykom odpowiednią pielęgnację, okażą się naprawdę długowiecznymi roślinami. Ten storczyk jest ze mną od ponad 10 lat. Przeżył przeprowadzkę i wielokrotną zmianę miejsc. Przez 3 lata nie pojawił się na nim żaden kwiat, a teraz znów zaczął kwitnąć. Jeżeli nasz Phalaenopsis jest zdrowy, ale nie inicjuje kwitnienia, możemy przetrzymać go przez około 8 tygodni w nieco niższej temperaturze, np. 16-18 stopni Celsjusza. Powinien w tym czasie wypuścić co najmniej jedno nowe boczne odgałęzienie, a czasami nawet nowy pęd kwiatostanowy. Gdy go zauważymy, musimy zadbać o jego podwiązanie.
Dzięki temu kwiaty będą się lepiej prezentować, a co najważniejsze, zapobiegniemy w ten sposób złamaniu pędu. Storczyki należą do najpopularniejszych roślin w naszych domach. Siłą rzeczy wrócimy jeszcze do ich tematu. Tymczasem za tydzień powiemy o paprociach. Do zobaczenia.